Przed nami, proszę Państwa, ostatni ze scenariuszy dotyczący tego, czym są szczepienia i tego, w jaki sposób uczy się nasz układ odpornościowy, jeśli w ogóle się uczy. Przy tym, jakże w niektórych kręgach kontrowersyjnym zagadnieniu proponujemy taką kolejność lekcji, mianowicie aby rozpocząć od wirusów i bakterii chorobotwórczych, które są wszędzie, a jeśli są wszędzie, to dlaczego nie chorujemy ciągle? Następnie zagadnienie dotyczące przeciwciał jako najbardziej wyrafinowanej metodzie walki z patogenami i dlaczego przeciwciała czasem nie pasują do antygenów. Następnie szczepionki, czym są, a na końcu chyba jedna z moich ulubionych części dotycząca wirusa paniki, czyli szczepienia w wymiarze społecznym. Tak, na początku. Wirusy i bakterie chorobotwórcze są wszędzie. Dlaczego nie chorujemy ciągle? Tu zapraszamy naszych uczniów do kilku różnych aktywności. Jedną z nich jest to, aby przeanalizować, jakie czynniki wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania na choroby zakaźne. Uczniowie analizują infografiki, a następnie opracowują 10-punktowy poradnik dotyczący sposobów na wspomaganie układu odpornościowego. I tu proponowane infografiki. Akurat tutaj na przykładzie COVID-u, jako że z tego obszaru mamy najwięcej najświeższych publikacji naukowych, ale mogą Państwo oczywiście zaproponować inne materiały źródłowe. Tak, i przy tej okazji, co jest ważne, możemy poćwiczyć również z naszymi uczniami kwestie źródeł i cytowania źródeł. I jeszcze raz przypomnienie, jak wygląda dobre źródło naukowe, dlaczego jakaś przypadkowa strona z internetu, bez żadnej cytacji, albo czyjś post na Instagramie, dlaczego to nie jest dobre źródło. I jeszcze inna propozycja, cofniemy się w czasie. Tą aktywność szczególnie polecam tym z Państwa, którzy realizują biologię podstawową, na przykład z profilem humanistycznym, bo możemy tutaj się zastanowić, co możemy zrobić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Całość rozważamy w takim przypadku, w takiej sytuacji, mianowicie przenosimy się do roku 1854, gdy w Londynie wybucha epidemia cholery. Wybucha epidemia cholery. W samym centrum tej epidemii cholery jest doktor John Snow, który stwierdza, a raczej chce dojść do źródła, skąd ta epidemia się bierze. No w roku 1854 niestety nadal jesteśmy w obszarze, gdy istnienie bakterii i wirusów jest przypuszczane, ale nadal równoważne są takie teorie jak morowe powietrze i że te po prostu choroby biorą się znikąd. Co jest szalenie interesujące, to jest to, że tutaj rzeczywiście możemy razem z naszymi uczniami, a raczej zaangażować naszych uczniów, żeby oni byli pomocnikami doktora Johna Snowa i przeprowadzili również te badania z nim i doszli do jakichś konkretnych wniosków. Mianowicie, co zrobił doktor Snow? On zebrał dane w dzielnicy, przeszedł się po poszczególnych domach i zebrał informacje, ile osób tam chorowało na cholerę, ile z nich zmarło i wprowadził te dane do tabeli. Następnie dane z tabeli naniósł na mapę i naniósł również lokalizację pomp wodnych. Tutaj niebieskie kółka są właśnie te pompy wodne, czerwone to są domy z największą liczbą osób chorych.
na czerwono obszary, gdzie jest najwięcej osób chorych, a coraz bardziej spadając do fioletu domy z najmniejszą liczbą chorych. I co dr Snow zauważył, to, że większość przypadków koncentruje się wokół jednej pompy wodnej. I pytanie, jakie możemy mieć tutaj do uczniów, to jest to, czy rozmieszczenie przypadków cholery jest równomierne w mieście lub jaki wniosek możemy postawić na podstawie przedstawionych danych. Oczywiście to, w jakim kierunku chcemy pójść, to żeby oni zauważyli tą pompę wodną, już ta pompa wodna z Broad Street to jest ta pompa, w której prawdopodobnie z bardzo dużym prawdopodobieństwem mamy bakterie, które mogą powodować to, że ludzie chorują na cholerę. Zupełnie inne podejście. Zostawiając przygody pewnego lekarza w XIX wieku, możemy stworzyć, raczej zaproponować naszym uczniom taki problem, jakim jest to, jak komórki układu odpornościowego są przystosowane do pełnienia swoich funkcji. Jakie role, zadania przyjmują komórki układu odpornościowego w odpowiedzi immunologicznej. Tu zachęcamy naszych uczniów, aby stworzyli kartę superbohatera, trochę na wzór karty postaci do gry RPG, gdzie mogą nadać temu komórce układu odpornościowego imię, specjalne umiejętności. Oczywiście na końcu również prosimy ich o wplatanie pewnych konkretnych informacji, jak na przykład, żeby był też dołączony schemat reakcji danej komórki w przypadku wystąpienia czynnika infekcyjnego. Mogą uczniowie to stworzyć samodzielnie, mogą tworzyć to w grupach. Muszę przyznać, że wychodzi to całkiem interesujące. Tutaj Państwo akurat widzą limfocytiusza, czyli limfocyt, który został dość szczegółowo opisany. I przechodząc już do aspektów troszkę mniej artystycznych, a bardziej wynikających z podstawy programowej, bo wszystkie proponowane aktywności są zakotwiczone w podstawie programowej. Analizowanie, co robi układ odpornościowy w momencie kontaktu z patogenem. I analizujemy tu kwestie odporności humoralnej, komórkowej, podział ze względu na stopień zaangażowania układu odpornościowego, przeciwciała, komórki pamięci immunologicznej czy mechanizmy obrony nieswoistej i swoistej. To wszystko dodajemy oczywiście do naszych kart postaci. Tutaj mamy akurat komórkę tuczną, która, jak widzicie Państwo, jest dość szeroko opisana zarówno pod aspektem biologicznym, jak i niebiologicznym. Są tutaj zarówno zawarte cechy budowy, jak i cytokiny. Również czasami pojawiają się właśnie takie ciekawe elementy jak opis odbytej walki, tudzież schemat. Tutaj Państwo widzą akurat grafikę z publikacji naukowej, która wskazuje, w jaki sposób reaguje komórka tuczna. Kolejna lekcja dotycząca przeciwciał, czyli tej najbardziej wyrafinowanej formy walki z patogenami. Dlaczego przeciwciała czasem nie pasują do antygenów. I w tej lekcji zarówno zajmiemy się zagadnieniami, jak przeciwciała są zbudowane oraz dlaczego czasami właśnie nie pasują do tych antygenów. Jeden z pytań problemowych jest, czy przeciwciało dostosowuje swój kształt do antygenu. Tu proponujemy takie narzędzie, które zostało stworzone w programie Genially, gdzie właśnie poznajemy różne przeciwciała, jakie mają budowy, a następnie są dwa zadania praktyczne, gdzie
uczniowie mogą dopasować antygen do przeciwciała. Również w tym narzędziu Genial jest zwrócenie uwagi na to, że na przykład jedna bakteria może posiadać na swojej powierzchni 2 różne antygeny. I że to nie jest tak, jak często myślimy, że jedna bakteria to jest jeden antygen. Czasami mogą być różne antygeny, na które będziemy potrzebować różne przeciwciała. Kolejna aktywność z pytaniem problemowym. Jakie są wyróżniane w biologii rodzaje odporności? Jakie są kryteria podziału? Ta aktywność jest dość klasyczna. Proponujemy, żeby wzięli właśnie ten schemat dotyczący odporności, przeanalizowali go, a następnie zastosowali go w przypadku różnych zdarzeń. Czyli losują na przykład ugryzienie przez psa, ukoszenie przez węża, przygotowanie się do podróży do Afryki i ich zadaniem jest wypracowanie własnego schematu działania układu odpornościowego w odpowiedzi na daną sytuację. Czyli mamy ugryzienie psa i później co się dzieje? Które mechanizmy obronne naszego układu odpornościowego zostają uruchomione? No i na końcu zadanie ewaluacyjne do tej lekcji. Przechodzimy już do samych szczepionek. Czym właściwie te szczepionki są? Na początku zaczynamy burzą mózgów. W jaki sposób możemy się chronić przed chorobami zakaźnymi? Jakie są sposoby profilaktyki? I następnie uczniowie otrzymują materiał odnośnie pewnej choroby, o której nie wiadomo w jaki sposób się rozprzestrzenia. Mają przeanalizować dane i zdecydować, co według nich może być źródłem zakażenia i jakie działania powinni podjąć. Kolejna aktywność, dość interesująca, realizowałam ją z moimi uczniami. Mianowicie wcielają się oni w przedstawicieli firm farmaceutycznych. Losują różne rodzaje szczepionek. Od szczepionek konwencjonalnych, tych najbardziej pierwotnych, tych pierwszych szczepionek, do tych najbardziej wyrafinowanych, jak szczepionki mRNA. Mają za zadanie zapoznać się z tym, jak dana szczepionka działa, w jaki sposób się ją wytwarza, w jaki sposób ona indukuje działanie naszego układu odpornościowego, oczywiście czy ma jakieś skutki uboczne i następnie stworzyć prezentację, taki pitch, krótkie przemówienie, które ma przekonać nas jako burmistrza miasta, że to właśnie w ich szczepionkę powinniśmy zainwestować dla społeczeństwa, aby mogło się zaszczepić. To muszę przyznać, wychodzi naprawdę ciekawie. I na końcu zadanie ewaluacyjne.